Witam Was serdecznie, cześć Wam. Dzisiejsza bajka ma tytuł Zaczarowane wspomnienia. W pięknym bajkowym domku w królestwie mieszkały wspomnienia. 3 siostry. Wspomnienie z roku 1920, z roku 1940 i 1960. Wszystkie one mieszkały od wielu, wielu lat razem. Najpierw urodziła się ta pierwsza, później ta druga, później trzecia, ale był rok 2020, może nawet 2021, bo jakoś brak było kalendarza na ścianach tego domku. I one tam dalej mieszkały w tym bajkowym domku. Tego dnia spotkały się przed domkiem i zaczęły rozmawiać o różnych sprawach i rzeczach. I właściwie przyszło im na myśl, żeby powspominać. Pierwszy raz w życiu chciały wspominać. Wspomnienie z roku 1920 opowiedziało, jak to zamieszkało w bajkowym domku, co się wtedy działo na świecie, jak to było. Gdy skończyło, kolejne wspomnienie z 1940 roku zaczęło opowiadać z kolei, jak ono się urodziło w tym domku, a później kolejna siostra z roku 1960. I gdy tak rozmawiały, w którymś momencie jedna siostra mówi: no a może tak będziemy rozmawiać o tym, co nas łączy, no bo w którymś momencie wszystkie 3 byłyśmy. W 1961 roku byłyśmy już wszystkie 3. Porozmawiajmy o tym. Przecież to piękne wspomnienia. Oczywiście, rzekło wspomnienie z 1940 roku. To wcześniejsze również kiwnęło głową i zaczęły opowiadać. Ale okazuje się, że każda z sióstr pamiętała zupełnie co innego. Ja się z tobą nie zgadzam, rzekło wspomnienie z 1940 roku. Kompletnie było inaczej w tym 61 roku. No jak to właśnie tak było? No co ty, zupełnie inaczej to pamiętam. I tak przychodziły uwagą rok po roku, aż doszły do 2021 roku i okazało się, że w każdym roku pamiętały coś innego, co było dla nich ważne i znaczące. No jak tu się porozumieć, powiedziało wspomnienie z 1920 roku. Co tu zrobić? Każda z nas zwracała i zwraca uwagę na coś innego. Nie wiem, rzekła siostra. Wspomnienie z 1960 roku. Jak my się możemy porozumieć? Jeżeli ktoś nas odwiedzi, to jak tu opowiadać w ogóle o tym naszym życiu? Jak? Nie wiem. Machnęła głową kolejna siostra. No i zamilkły. No bo skoro nie wiedziały. Ale na podwórku po chwili pojawił się dostojnie kogut. Szedł, maszerował w kierunku 3 sióstr. W którymś momencie zatrzymał się przed siostrami i powiedział: Słyszę od jakiegoś czasu,
że rozmawiacie i nie możecie dojść do porozumienia. Czy mogę wam pomóc? No, proszę, prosimy bardzo, bo wygląda na to, że zaczniemy się kłócić. Właśnie słyszę, rzekł kogut. No to co nam podpowiesz? Mogę wam podpowiedzieć. Czy wiecie, że każde z was ma za zadanie osiągnięcie czegoś zupełnie innego? W życiu na świecie, na ziemi panuje różnorodność. Dlatego miałyście prawo zwracać uwagę na zupełnie coś innego. Gdy osiągasz cel, powołanie czy przeznaczenie, zwracasz również na co innego uwagę, rzekł kogut mądrze. No, pewno jest tak, jak mówisz, kogucie. Skąd ty to wiesz? Ale bez znaczenia, skąd to wiesz. Na pewno jest tak, jak mówisz. Czyli, że co? No jak to co? Trzeba akceptować wspomnienia wzajemnie. Wszystkie są ważne, tylko każde wspomnienie z innego punktu widzenia na to samo zdarzenie, wydarzenie, sytuację patrzyło. Trzeba, żeby w waszym domu panowała miłość i radość, bo każde z was jako wspomnienie miało zwróconą uwagę na coś innego. Dopełniacie się. O, dopełniamy się, ale fajnie, rzekło wspomnienie z 1960 roku. No ale gdzie w tym wszystkim jest prawda? No bo dobrze, dopełniamy się. Siostra mówi to, druga siostra co innego, ja też. Dopełniamy się. No ale gdzie jest prawda? Wiesz, prawda z małej literki P ma prawo być dla każdej z was. Wiadomo, że jest prawda z dużej literki P. Ale czy wam, gdy się wymieniacie tym, co wam się zdarzyło, to chodzi o taką prawdę, czy o rodzinne przedstawienie tego, na co zwracałyście uwagę? Zapytał kogut. No tak, no właściwie chciałyśmy porozmawiać o historii, o przyszłości. W sumie jest tak, jak mówisz. No więc potraktujcie to, co mówicie, jako zaczarowane wspomnienia. No dlaczego zaczarowane? Zapytała siostra. Wspomnienie 1940 rok. No dlatego, że każda z was żyła w tym czasie, o którym opowiada, w przepięknej swojej bajce. No tak, rzeczywiście. Nasza mama mówiła o tym, że każdy żyje w bajce. Więc w sumie tak jest, więc po co się sprzeczać, kłócić, awanturować? Trzeba uznać, że ta osoba, która opowiada, mówi szczerze i otwarcie i żyje w swojej bajce. No właśnie, rzekł kogut. No tak, ale widzisz, gdybyśmy miały w oparciu o te wspomnienia zaczarowane, bo bajkowe, podjąć jakąś decyzję życiową w ramach tego celu, powołania czy przeznaczenia, w zależności od tego, która z nas by miała to uczynić, to co by można było z tymi wspomnieniami zrobić? No cóż, wtedy się trzeba zastanowić, przemyśleć, rozważyć. Po prostu. I już. Ale dopełniacie się tym, co pamiętacie. I to jest cenne, ważne, znaczące. To płynie też z miłości. Jeden do drugiego, do wszystkich.
Kogucie, fajnie, rzekło wspomnienie z roku 1940. Bardzo fajnie, zaszczepiotało to najmłodsze. Chociaż już też miało słuszny wiek, ale szczebiotało. I od tego czasu wszystko, o czym rozmawiały, a co dotyczyło historii, czy nawet takiej bliskiej historii związanej z dniem poprzednim, traktowały jako dopełnienie tego, co same wiedziały na ten temat. Ale gdzieś w kącie ogrodu, gdzie często rozmawiały, przysłuchiwał się temu, co mówiły, fakt i konkret. I pomyślał, kiedyś będę musiał do nich podejść i powiedzieć, że istnieje jeszcze takie słowo fakt, konkret. Może wtedy też siostry zechcą porozmawiać o tym słowie. A póki co czują się jak zaczarowane wspomnienia. I takie są. Dziękuję cieplutko. Cześć Wam.